Radio podało wiadomość, że bolszewicy wkroczyli do Polski. Młodzi oficerowie wstawali od stolików. Nie wiem, ilu ich stało. Nie liczyłem. Wychodzili z kawiarni i odbierali sobie życie. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek o tym mówił, żeby ktokolwiek to napisał, a ja byłem tego świadkiem. Pojechaliśmy do Brześcia Litewskiego. W Brześciu okazuje się mobilizacji nie było, bo Niemcy doszli do Wisły. Postanowiliśmy jechać do Rumunii przez piękne Polesie, Wołyń i zatrzymaliśmy się 17 pod Równem. W radiu usłyszeliśmy, że wojska radzieckie przekroczyły granicę polską i są 15 kilometrów od Równego, a my byliśmy pod Równem. To pierwszy brzask i nie do Rumunii, bo już droga odcięta, tylko jedziemy z powrotem do domu pod okupację. Ja nie płakałam 1 września, ja płakałam 17 września. I dla mnie to był taki cios, bo ja sobie wyobraziłam te moje koleżanki, które tam są i te tereny, że wszystko to Rosjanie widzą. Ja nie znałam Rosjan na tyle, ja tylko o nich trochę słyszałam. Nie było u nas takiej antyrosyjskiej propagandy. Ten dzień 17 września to jest data, która przechodzi do historii Polski, historii tej II wojny światowej z racji tego, że w sposób nieoczekiwany, zdradziecki II Rzeczpospolita została zaatakowana ze wschodu przez Związek Sowiecki. Ten atak ze wschodu był wielkim takim zaskoczeniem. Nie przygotowaliśmy się do odparcia ataku z tej strony. Byłem dość dużym chłopcem i silnym i tak dalej. Na pewno skłamałem, jaki był mój wiek. Wstąpiłem do wojska w Kowlu. I w Kowlu z miejsca zaraz nas stworzyli jakiś oddział i wsadzili nas na wąskotorową kolejkę i wysłali do Pińska. Były rozkręcone szyny, lokomotywa jechała do rowu. Ja zorientowałem się, że za stacją Chorodziec stało 6 czołgów sowieckich i oni na nas otworzyli ogień, na nasz oddział, więc bardzo szybko to się skończyło, bo siły były bardzo przeważające i zostaliśmy wzięci do niewoli. Rano poprosiłem krasnoarmiejca, żeby mnie wziął do ubikacji. Szedłem do ubikacji i dałem dęba od tyłu i uciekłem. Pokazują się czołgi. No, zobaczyliśmy czołgi, to wszyscy tak zainteresowali się od razu. No jadą, ale kto i co? Ale widzimy, zobacz, ktoś tam, te chłopcy dopatrzyli się, panią, że chorągiewki, jakieś biało-czerwone, coś tego miga tam z tej dużej odległości. No i któryś tam wrzasnął, że to polskie czołgi, biało-czerwone chorągiewki tego. A to były chorągiewki do semafora, do sygnalizacji znaków. I czołgi były sowieckie już. A czołgów było tyle, że jeden za drugim i końca nie było widać. Wyjrzeliśmy przez okno i zobaczyliśmy, że ulicą posuwa się kolumna czołgów
z czerwonymi gwiazdami wymalowanymi. I że jeden z tych czołgów na zakręcie, jak to się mówi brzydko, nie wyrobił się i zahaczył o dom i zburzył cały narożnik jakiegoś domku takiego prowincjonalnego. Podjeżdża motocykl z przyczepą. W tej przyczepie gramoli się taki oficer w skórzanym płaszczu sowiecki, w czapce z granatowym otokiem. Zaczyna rugać tego czołgistę, który ten dom zrujnował częściowo, i robi się awantura, wykrzykują tam stoi na baczność, ale my słyszymy tylko szczępki jakieś, bo to jest jednak jakiś dystans z tego okna. I nagle pojawia się taka znana wariatka, która tam krążyła po tych zaleszczykach, stara Żydówka, żebraczka, straszliwie kleła i wszystkich wyzywała. I jej ulubionym gestem było stawanie w pewnym momencie, pochylanie się i pamiętam takim palcem dźgała, tak pokazywała mu, gdzie wszyscy, cały świat mogą ją pocałować. I ona nagle w tej awanturze zjawia się i zaczyna do tego oficera coś wykrzykiwać i też w końcu odwraca i pokazuje ten gestem, co on może zrobić. I w tym momencie on wyciąga pistolet i czach i zabije ją. Ja to zobaczyłem. To było zderzenie tej antycywilizacji z cywilizacją. Dla nich ta II Rzeczpospolita to już był Zachód. To było tysiące żołnierzy, którzy byli ubrani często bez żadnego hełmu, ale mieli te swoje takie te typowe bolszewickie czapki, karabin na sznurku. Nie w uniformie, ale w jakiejś tam po prostu w częściowym umundurowaniu. Żołnierze polscy byli przez Sowietów rabowani. Zostawiali polskich żołnierzy tylko w bieliźnie. W domu mieliśmy obrazek. Przyszedł żołnierz sowiecki i był duży pień. Siekiera była wbita. Przyszedł z płaszczem, założył ten płaszcz polskiego żołnierza, a ten płaszcz był za długi, to zdjął, obmierzył i siekierą obrąbał spód, założył хорошо i poszedł. Zaraz po wybuchu wojny Rosjanie wkroczyli i zaresztowali tatusia. I mama mówi: nie płacz, Gieniu, nie płacz. Tatuś wróci, tatuś wróci. I ja miałam nadzieję, że tak będzie. Ale niestety tatuś nie wrócił. Mama dała tatusiowi duże skórzane buty i kożuch, i czapę, i rękawice, bo przewidywała, że może się skończyć to tragedią. Więc zapytała się Rosjanina, czy może to zostawić tatusiowi na wszelki wypadek, jeżeli mu się to przyda. On powiedział: tak, tak, jak najbardziej. I popatrzył na to wszystko i powiedział: o, teraz my wiemy, że ty jesteś bogaczem. To były obdartusy, chodzili nieraz boso nawet, albo w jakichś łapciach. Przypasywali się sznurkami, jak nie mieli pasów. Fatalnie się prezentowali jako żołnierze, a dla nas, chłopców, no to jakiś wygląd żołnierza był istotny. Bawiliśmy się żołnierzykami ołowianymi, oglądaliśmy różne reciny, to nas interesowało. Więc tamci wywoływali u nas niesmak, pogardę.
Strona polska nie przewidywała walki na dwa fronty. Naczelne dowództwo wydało rozkaz z Sowietami nie walczyć. Wobec tych tysięcy posuwających się żołnierzy sowieckich nie mamy sił na tej granicy wschodniej, żeby stawić im opór. W takim przypadku ujawnił się ten wielki patriotyzm Polaków. Oni przejmowali inicjatywę w swoje ręce. Powstawały różnego rodzaju straże obywatelskie, czy też grupy pewnych harcerzy, którzy postanowili, że będą bronić danego miasta. Tak było w przypadku przecież Grodna. 3 doby obrona trwała. Przeciwko regularnej sowieckiej armii obrona Grodna. Butelki zarekwirowane z monopolu, wypełnialiśmy je pół naftą, pół benzyną, darliśmy prześcieradła, robiliśmy z tego ląty i potem tymi butelkami starsi chłopcy obrzucali po prostu transportery i czołgi bolszewickie, jak wkraczały do Grodna. Była taka kompania ochotnicza. Kto na ochotnika? No, myśmy oczywiście się zgłosili na ochotnika tej kompanii. Dali nam mundury. No i tak właśnie to mi się to przypomina. Karabiny francuskie Lebel. To były karabiny takie z I wojny światowej, bardzo długie i dość nieporęczne. Ale myśmy je świetnie znali, bo one służyły nam w przysposobieniu wojskowym, bo to jest taki demobil był. Ale tutaj dostaliśmy do tego ostrą amunicję. No i okopy wykopano nad Niemnem, no ale tam przyszła cała dywizja pancerna. Ta młodzież była tak odważna, że się po prostu nie liczyła, w ogóle się nie zastanawiała nad tym, co ma robić, tylko szła dosłownie i tak w pobliżu, gdzie wiedziano już, że dosięgnie we właściwe miejsce, prawda, ten czołg. I wielu z nich było przejechanych, rannych. Takiego Tadzika Jasieńskiego, jedni mówią 11, drugi 13-letni, jedyny syn wdowy, którego złapano, jak rzucał tą butelką i drutem kolczastym przywiązano do czołgu i tak tym czołgiem obwożono go po mieście. Dużo było takich naprawdę momentów, które widziałam właśnie na własne oczy, które koszmarem w snach do dzisiaj wracają. Porucznik rozpuścił kompanię i powiedział, nie każdy na własną rękę idzie do domu. No tak, dobrze mówić, ale to Grodno otoczone, Rosjanie naszych rozwalają. Co tu zrobić? Więc ja z tym moim przyjacielem, wiesz co, Zygmunt, ten most kolejowy, on jest wysadzony. Ale po tych belkach my przeskoczymy. Po tych wysadzonych belkach przez Niemen żeśmy się przeprawili. No i ruszamy w drogę wzdłuż torów kolejowych. Tory kolejowe dokąd będę prosił? No to do Białegostoku. Zacząłem maszerować w kierunku Kobrynia i Brześcia. Oczywiście mnie tam złapali na szosie. Jakiś krasnoarmiejec, panie, pokazał mi czasy na swoje ręce i zażądał, żebym mu oddał moje czasy. Czasy to jest zegarek. I także oddałem zegarek. Poszedłem dalej do Kobrynia, gdzie w jakiejś szkole przespałem się i potem na drugi dzień udało mi się przemaszerować do Brześcia. A w Brześciu był akurat moment, że Niemcy zdawali Brześć Rosjanom, ruskim. I była defilada niemiecko-rosyjska i ja tam siedziałem przy płocie jakimś i patrzyłem na tą defiladę. Szybkie prowadzenie działań wojennych przez III Rzeszę, ten Blitzkrieg spowodował, że Niemcy posuwali się bardzo szybko. W końcu zatrzymali się w Brześciu na długie, mogliby jeszcze dalej się posuwać, ale tu chodziło o to, żeby przestrzegać tego paktu i żeby to był taki symboliczny koniec tych działań wojennych, przypieczętowanie tego zbrodniczego planu, który został z premedytacją przygotowany przed wybuchem wojny. Latnie armię
spotykają się, ma miejsce defilada, która pokazuje wielkość jednego i drugiego państwa, które są zwycięzcami. Po ustaniu działań wojennych we wrześniu, październiku 1939 roku Sowieci przystąpili do realizacji swoich konkretnych planów wobec polskiego społeczeństwa. Jeżeli chodzi o te elity przywódcze, czyli urzędników, czy też duchownych, nauczycieli, to oni byli aresztowani, osadzani w więzieniach. Oficerowie wszyscy zostali wsiadzeni do bydlęcego wagonu, który jechał w stronę Smoleńska, po prostu w stronę Kozielska. Ojciec mój do przyjaciela mówił: słuchaj, ja mam pilnik, ponieważ drutem były drzwi zabezpieczone. Przepiłujemy ten drut i jak będzie pociąg w nocą jechał i na zakręcie, to wyskoczymy, bo my jedziemy na śmierć. Ja znam bolszewików i wiem. A Szczyt Niemirowicz odpowiadał: czy to szalałeś, przecież jest konwencja genewska, my jedziemy do najbezpieczniejszego miejsca na świecie, do obozu dla oficerów. Ojciec usiłował nam mówić jeszcze innych oficerów, którzy tam jechali, ale wszyscy odpowiadali tak samo: skąd? Jedziemy przecież do obozu oficerskiego. Było straszne. Oficerowie, podoficerowie trafili do różnych miejsc odosobnienia w Ostaszkowie, w Starobielsku, gdzie byli przetrzymywani jako jeńcy wojenni. Sam Stalin wydał rozkaz już 5 marca 1940 roku. Tych polskich jeńców, przede wszystkim oficerów, należy wymordować. Już był Białystok pod okupacją sowiecką, no ale doszedłem do domu. No i na początku zaczęła się szkoła. Najpierw to było bardzo krótko, bo tym bardziej, że dyrektorem był ksiądz. Więc jego zdjęli pierwszego, a potem zrobili z naszego gimnazjum, potem zrobili reorganizację oświaty. Oczywiście to się zrobiło dziwne miasto, bo te olbrzymie rysunki, portrety Stalina i nie wiedzieliśmy, a ten kto to Lenin, co to za jeden. Myśmy się nie orientowali w tym, dekoracja, te głośniki, to wszystko. Nagle starali się stworzyć jakiś, jakbyśmy się znaleźli w innym świecie zupełnie. Myśmy nie mogli tego, jako 17-latkowie tego zrozumieć, że w ogóle co to jest, co oni wyprawiają. Wszystkie książki zostały w szkole z biblioteki wyniesione na plac, polane jakimś naftą czy ropą i jeszcze spędzili dzieci polskie, żeby musiały oglądać i mówili: koniec panów, teraz będziecie mieli dopiero życie swobodne. Szkoła była zajęta przez ruskich, ale była druga szkoła na wsi Komarów. Jako dzieci musimy chodzić tam do szkoły. Przyszliśmy, siedział jakiś taki starszy żołnierz. Mówimy: dzień dobry. Nie ma dzień dobry. Здравствуйте.
mścili się okropnie na obrońcach Grodna. Rozstrzeliwali, zbierali dosłownie gromadę i karabinem maszynowym siali po tych. Co chwila ktoś znikał po prostu z gimnazjum, prawda? Aresztowywali, wywozili. Więzienie w Grodnie się zapełniło zaraz, prawda? A potem, jeśli chodzi właśnie o wywózkę, to w Zemście transport z Grodna poszedł w taką głęboką tajgę, gdzie nie mieliśmy kontaktu w ogóle z żadną ludnością cywilną. Byliśmy skazani tylko na ich łaskę, a raczej niełaskę. Przeżyłam, żeby dać świadectwo, żeby ci, którym nie dano było przeżyć, dla których wolność przyszła za późno, nie zostali zapomnieni.